Yippee-ki-yay, motherfucker. Cześć, witam Was serdecznie. Co prawda dzisiaj piątek, powinna być lekcja religii, no ale katechety Zbyszka nie ma, wielebnego Zbyszka nie ma, jest Zbyszek G, bo temat dość głośny, modny, że tak powiem, w ostatnich 2 dniach, chyba tak. Moi kochani, dzisiaj będzie o Żurku, ale nie o Żurku Magdy Gessler, ale o sędzia Żurek, a obecnie minister sprawiedliwości Żurek, czyli Żurek Pisiory. No, olbrzymie poruszenie wśród tych pisowskich złodziei. Jak wiecie, pewnie widzieliście, słyszeliście, to zresztą widać, słychać i czuć, czyli to znak, że mają gacie pełne. Bo jak Polska długa i szeroka, PiS wyje jak nigdy dotąd. Moi kochani, jesteśmy świadkami gastronomicznego cudu. Wyobraźcie sobie, że buraki dławią się żurkiem, bo ten znienawidzony przez pisiorów Tusk, wyobraźcie sobie, że naważył żurka dla pisowców specjalnie. No i uśmiechy zeszły z ich pisowskich gęb. No, pisowcy dwoją się i troją, próbując ośmieszyć, oczernić żurka. Nawet jeden z pisowców w programie telewizyjnym dziwi się Żurkowi, że ten zrezygnował z przywilejów sędziowskich, o których tam później powiem. Dla immunitetu, na przykład immunitetu, uposażenia w stanie spoczynku. No, bo w pisowskich łbach nie mieści się coś takiego, nie wyobrażają sobie, że na stanowisko państwowe można iść, żeby służyć państwu, a nie po to, by okradać państwo, jak to oni robili przez 8 lat. Dla nich to jest niepojętne po prostu. No i chyba od tego powinienem, moi drodzy, zacząć, czyli od małej fraszki, jak czasami to robię w tym, że tak powiem, programie. Więc tak, fraszka Żurek Polski. Manowska z twarzą pobladłą świeci, Piotrowicz mdleje, przez ręce leci. Krycha zastygła z sałatki miską, wójcik oniemiał, bo jest mu łyso. Warchoł ze strachu umknął gdzieś w krzaki, a za nim podążył jaki. Ziobro się skulił jak zbity burek. Wszystkiemu jest winien ten Tuska Żurek. No ale żarty żartami, moi drodzy. Fakt jest taki, że Waldemar Żurek zrezygnował ze stanu sędziowskiego, a tym samym do emerytury w stanie spoczynku zaryzykował wszystko na te 2 lata. No, coś mi się wydaje, że ostra jazda tutaj będzie z pisiorami. Obym się nie mylił. No ale tak powiedziałem, ten skowyt pisowców z powodu Żurka to można chyba brać jako dobry znak. Świetne wystąpienie Tuska po nominacji nowych ministrów i żałosne, nie wiem, piski Dudusia, no, zapowiedź odcięcia kasy i wymiany zamków KRS nareszcie. Po prostu trzeba obciąć to Bizancjum tych pisowskich trutni, no i oczywiście bojkot Alfonsa. I tutaj do Unii niech jeździ, nie wiem, z kibolami i z tym swoim faflunem, który w tym dziwnym dialektem przemawia. Donald Tusk wymienia Adama Bodnara. Nowym ministrem sprawiedliwości zostaje Waldemar Żurek. Człowiek, którego nawet PiS się boi.
Żurek to nie urzędnik, to rewolucja w garniturze. Gotowy odciąć karty wejściowe do neo-KRS i postawić zarzuty ludziom Ziobry. Decyzja Tuska? Odważna. Ale Żurek ryzykuje wszystko. Karierę, bezpieczeństwo, przyszłość. Gdy przestanie być ministrem, może już nie wrócić do zawodu. Prawica już szykuje kontratak. Ale jeśli ktoś ma posprzątać po Ziobrze, to właśnie Waldemar Żurek. Moi drodzy, tak wspomniałem, cała ta klika pisowska ma pełne gacie, obsrani są po kostki. Żurek, jak wszyscy pamiętamy, gnębiony przez tą zorganizowaną grupę przestępczą PiS, został ministrem sprawiedliwości. Nikt, mi się wydaje, tak nie posprząta tego burdelu po 8 lat dewastacji wymiaru sprawiedliwości naszego kraju przez tych pisowskich Hunów, właśnie jak Waldemar Żurek. Pozwólcie, że wspomnę o tym zdrajcy Hołowni. Hołownia na temat właśnie wybrania Żurka na ministra sprawiedliwości powiedział coś takiego. Napisał, przepraszam, coś takiego. Coś do pana Żurka to mam nadzieję, że ten proces będzie szedł sprawnie, ale będzie szedł bez logiki zemsty. Oj, kurwa, Szymuś. Rozliczenia pisowskich przestępców to nie jest zemsta. I Szymek, przestań grać w orkiestrze Kaczyńskiego, bo strasznie, ale to strasznie, człowieku, fałszujesz. I powiem wam, zastanawiam się, według jakiego klucza objawiają się, nie wiem, tak zwani kolejni mędrcy gadający o zemście w kontekście ministra Żurka. I tak najpierw niby wyrażający troskę, a w rzeczywistości wbijający taką narrację Hołownia. No, kto by się tutaj spodziewał, a kto rozpoczął tak naprawdę i nadal, nie wiem, nadał bieg temu spinowi? No oczywiście PiS. Ale mali ludzie, którzy nigdzie nie musieli wykazać się odwagą, mówię tu o Hołowni między innymi, nigdy nie atakowani przez gang Kaczyńskiego i oszalałego z nienawiści, o ironio, pałającego żądą zemsty Ziobry. No, teraz chcecie powiedzieć, że to, że ten człowiek ustał i wytrzymał te wszystkie ataki pisowców, zresztą o tych atakach też będę dzisiaj mówił, no powiem tak, no wręcz przeciwnie, Żurek się nie sprzedał, nie łaził po nocach na spotkania, nie brał kasy od PiS-u, nie siedział w wygodnym fotelu, obserwując, co się stanie. No, powiem, że nie urządził się na koszt podatnika, po prostu nie zaprzedał się, zachował swój honor i godność, co nie można powiedzieć o większości przydupasów Kaczyńskiego. Pewnie pamiętacie zdrajcę Schmidta, który zdradził nasz kraj i poleciał do Łukaszenki, no pupil pisowców. Ale nie wiem, czy pamiętacie, czy wiecie, że Ziobro usunął w swoim czasie sędziego Żurka z KRS-u, zastępując go na tym białoruskim agentem KGB Tomaszem Schmidtem. Ziobro niezgodnie z konstytucją usunął Waldemara Żurka z KRS i zastąpił go właśnie tym zdrajcą, agentem, białoruskim agentem KGB, Schmidtem. I to nie był żaden przypadek,
Tylko obca agentura mogła być pomocna Ziobrze, Kaczyńskiemu, Dudzie w niszczeniu polskiego sądownictwa. O tym, do czego doprowadzili to sądownictwo, też dzisiaj powiem. Pokrótce, także dzisiaj może być materiał trochę dłuższy, ale chcę go zamknąć, że tak powiem, w jednym odcinku. I chyba większość z nas pamięta, jak Kaczyński, Duda bili brawo dzięki agentowi Schmidtowi, który skutecznie niszczył polskie sądownictwo. Ziobro powoływał skorumpowanych neosędziów. Nie byłoby neosędziów bez obcej agentury i skorumpowanych polskich sędziów. Powiem tak, trzymam kciuki za Waldemara Żurka, żeby wyprowadził Polskę z tego białoruskiego bagna. No a ci pisowscy, białoruscy zaprzańcy powinni trafić za kraty. I ja się wcale nie dziwię, że dostali takiego wścieku, takiej piany na pysku na wieść, że Tusk powołał Żurka na ministra sprawiedliwości. Ale żeby to jakoś zobrazować, moi drodzy, od wczoraj mamy dwie twarze dwóch stron walczącej ze sobą Polski. Chyba tak to można nazwać. Z jednej strony jest właśnie Waldemar Żurek, 55 lat, rzecznik ostatniej legalnej Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia, rezygnujący z dożywotniej pensji sędziego 30 000 złotych miesięcznie i immunitetu, by spróbować posprzątać bałagan w wymiarze sprawiedliwości po Ziobrze i jego bandzie i doprowadzić przed oblicze Temidy złodziei, aferzystów, krętaczy z PiS jako nowy minister sprawiedliwości. Ale mamy też drugą stronę tego medalu. Z drugiej strony, czyli od strony pisiorów, tej tak zwanej, pożal się Boże, prawicy, jest 49-letni cwaniaczek Bąkiewicz. Bez wykształcenia, bez legalnej pracy od lat, no tak brzmią jego oświadczenia składane w sądach. Udający patriotę, kłamiący przed sądem i broniący biorący fikcyjny rozwód, by uciec przed spłatą 7 milionów długu, czyli oszukał iluś konkretnych ludzi. Dzisiaj żyjący z pieniędzy ofiarowanych mu przez PiS z budżetu państwa, czyli na które złożyliśmy się my wszyscy. Z takim wyimaginowanym zaangażowaniem mobilizujący przeciwko Unii Europejskiej wbrew interesom narodowym. I te dwie różne twarze usabiają, przepraszam za różne podejście do odpowiedzialności i do powierzonych zadań. No i do Polski jako dobra wspólnego. Także mamy twarz PiS-u, mamy też twarz koalicji. Ja chciałem podziękować z tego miejsca panu posłowi Michałowi Wójcikowi. Brał udział w debacie. Ponad 5 minut i ani jednego słowa o budżecie. Wypowiedź pełna nerwowości i tylko słyszeliśmy parę razy nazwisko Żurek. Strasznie się boicie. Także, moi drodzy, mamy nowego ministra, którym jest Żurek, który, no, powiem wam, zaszkodził wielu pisowcom i mam nadzieję, że zaszkodzi jeszcze bardziej. Ziobro powinien, tak mi się wydaje, zacząć się uczyć, jak wypełnia się rubrykę miejsce pobytu w areszcie tymczasowym. Choć pewnie już sprawdza czy i w których pierdlach mają catering bezglutenowy. No a Kaczyński oczywiście nie siedzi cicho. O nie, moi drodzy, wręcz przeciwnie. Właśnie ogłosił, publikując, uwaga, deklarację polską, że PiS szykuje nową wizję kraju, czyli standardowe kłapanie dziobem Kaczyńskiego.
Czyli po 8 latach demolki będą teraz udawać, że wszystko trzeba budować od nowa. No, powiem wam, dość ciekawe, czy w tej wizji znajdzie się miejsce na Trybunał Stanu, na przykład dla niego samego. No ale drodzy panowie z PiS, czas oddać togi, immunitety i protezy moralne. Waldemar Żurek właśnie wszedł na pokład, a miejmy nadzieję, że on nie będzie się patyczkował czy rozmawiał, on będzie po prostu rozliczał, bo jak się walczyło z tą dobrą zmianą od początku, to się teraz nie pyta, tylko wzywa na przesłuchanie. Chciałoby się powiedzieć miłego dnia pisiorki albo bonżurek pisiorki, no ale co do miłego dnia, no dla was będzie tych dni miłych coraz mniej. Co dla niektórych do zobaczenia przed Trybunałem Stanu. W sumie powiem wam, to przykre, ale znakomity prawnik Adam Bodnar okazał się teoretykiem, zasypany papierami i ze strachem, aby się nikomu nie narazić. Zmarnował ten czas, który miał. Zbierał setki tomów akt spraw przeciwko zbrodniarzom PiS, a sądy tak naprawdę potrzebują tylko jednej teczki i wniosku. Bodnar nikogo nie rozliczył, nikogo nie potrafił postawić przed obliczem sprawiedliwości. No, prokuratorzy Ziobry dalej na stanowiskach gmatwają sprawy, ujawniają zamiary prokuratury. No, dlaczego PiS, Nawrocki, Duda wywołali histerię w razie przeliczenia kontrolnego głosów? Dlaczego CBA, ABW nie chroniły nas od zamachu? No tutaj piję do Siemoniaka. Bodnar, Korneluk, ale i Siemoniak, no oni nie byli na stanowiskach dla siebie, ale aby realizować służbę wobec obywateli demokratycznego państwa, a nie zamachowców, których mieli rozliczyć i winnych doprowadzić do skazania. I to, że część oddało czy odda stanowiska, powinno to już Tusk powinien zrobić to dawno, bo się po prostu ci ludzie nie nadają. Są za miękcy do walki z pisowskimi hunami. Powinni dać szansę tym, co rozumieją swoją rolę w służbie społecznej demokratycznego państwa prawa i po prostu nie ośmieszać urzędów. No ale wróćmy do Żurka i pisowców. Nowy minister, prokurator nie może przecież walczyć z połową prokuratury, tylko musi tę prokuraturę uwolnić od ludzi Ziobry. Krótko mówiąc, musi odziobrować prokuraturę i zająć się przestępcami. Rozliczy tych wszystkich tak, za Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, za Ostrołękę, za wszystkie afery pandemiczne przecież i szpitale tymczasowe, bo prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie. I handlarz bronią musi być wyjaśniony i też udział polityków PiS-u przy tym wszystkim. No i też za tak zwany Fundusz Niesprawiedliwości pana Ziobry. No i dodatkowo między innymi RARS. Jest co robić, naprawdę. I teraz tak, Ziobro. Ziobro człowiek bez żadnych, można powiedzieć, innych dokonań poza zniszczeniem życia bliskich i zrujnowaniem systemu sądownictwa, uwaga, oceniał sędziego Żurka. Jego zdaniem nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek pokazał swoim życiem zawodowym, że nie szanuje ani polskiego prawa, ani konstytucji, ani zasad elementarnej przyzwoitości. I mówi to ten właśnie gość Ziobro.
łamał wszystkie zasady, najważniejsze zasady konstytucyjne, takie jak niezależność, niezawisłość sędziowska, angażując się jako aktywista polityczny wbrew wymogom apolityczności urzędu sędziego. Ta złamana niezawisłość to obrona, to mówił Ziobro, że ale odnosząc się do słów Ziobry, ta złamana niezawisłość to obrona konstytucji przed Ziobro i jego mądrymi inaczej decyzjami. Ziobro to człowiek, który ledwo przeczołgał się przez aplikację prokuratorską robioną w Katowicach, bo w Krakowie był bez szans i po prostu raz już odpadł. I nie ze względu na swoją przynależność, bo wtedy był jeszcze tylko małym, bezpartyjnym szują, donosicielem na kolegów z klasy, czy wspólnie wynajmującego mieszkanie. Był i jest miernotą, jeśli chodzi o wiedzę prawniczą. Ta cała jego działalność, mówię tu o Ziobrze, pokazała, że poza ustawieniem stworzeniem mechanizmu okradania państwa przez Fundusz Sprawiedliwości i budowania zaplecza dla siebie i swoich kolegów, nic innego tak naprawdę nie potrafi. Jego te tak zwane reformy obok stada sędziów nieprawidłowo obsadzonych na urzędach, połamanych karier, setek prawdziwych sędziów, jak na przykład Waldemar Żurek, dały następujący efekt. Między rokiem, i tu uwaga, między rokiem 2015 a 2023, czyli zarządów PiS-u i Ziobry, średni czas trwania postępowań w sądach rejonowych wydłużył się o rok i 7 miesięcy do, uwaga, 4 lat, a w końcowym efekcie 5 lat i 7 miesięcy. Czyli taki wzrost o ponad 40% generalnie w sądach okręgowych wydłużył się o rok i 2 miesiące, o rok i 2 miesiące, czyli z 8,4 do 9,6 miesiąca. Liczba postępowań sądowych trwających więcej niż 2 lata wzrosła za rządów Ziobry dwukrotnie, ze 108 tysięcy do 244 tysięcy. Każde z tych dodatkowych dni dla jednych oznaczały dłuższy czas czekania na sprawiedliwość, dla strony oskarżonej koszty i niepewność. I tak naprawdę Ziobro nie potrafił zapewnić ani prawa, ani sprawiedliwości. Bycie łajdakiem nie gwarantuje skuteczności. Polska w 2023 roku znalazła się na 3. miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby zapytań. To jest 48 pytań prejurysdykcyjnych skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powodu wątpliwości wokół przestrzegania praworządności. Łamanie konstytucji, prawa Unii Europejskiej przez Ziobrę ma też konkretny wymiar finansowy. Polska płaci łącznie około 320 milionów euro za reformy sądownictwa za rządów właśnie PiS-u i Ziobry. Dla uzmysłowienia, ile wynosi kurs w ramach KPO dla branży hotele, restauracje, turystyka i kultura.
Unijny sąd oddalił w całości skargę Warszawy, która liczyła na zmniejszenie tej kwoty. Sprawa zaczęła się 1 kwietnia 2021 roku i dotyczy istnienia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego osadzonej przez partyjnych nominatów, tej od zatwierdzania m.in. właśnie wyborów prezydenckich. Dlatego to symboliczne złożenie kwiatów jest wdzięcznością dla tych bohaterów, którzy są dla nas wzorcem. Dlatego, że jak Państwo widzicie, autorytaryzm także w Europie przybiera dzisiaj różne formy. Nie jest tak, że demokracja jest dana nam raz na zawsze. Musimy o nią walczyć, musimy ją pielęgnować. Musimy mieć świadomość, że młode pokolenia, które nie pamiętają czasów komunizmu, muszą być edukowane i muszą mieć swoich bohaterów. Dostrzegam, że takie niebezpieczeństwo utraty demokracji jest czymś naprawdę poważnym. Zrobię wszystko, żeby przywrócić praworządne państwo, żeby przywrócić zasady trójpodziału władzy i jednocześnie przestrzegać konstytucji i wszystkich traktatów międzynarodowych, które Polskę wiążą. No i teraz taka wisienka na torcie. Ziobro się odkleił, jak się dowiedział, że Żurek będzie ministrem sprawiedliwości. Powiedział coś takiego. Uwaga, to Ziobry słowa. Pan sędzia Żurek wynika z relacji wielu osób, które go znają, jest symbolem mściwości. I mówi to facet, mówię o Ziobrze, gość ścigający, Ziobro, ścigający bezwzględnie lekarzy leczących jego ojca przez kilkanaście lat, by udowodnić niepopełnioną winę, wydając przy tym 800 000 złotych podatników, byle postawić na swoim. Już nie wspomnę o tym, że na lata rozłożył polską transplantologię w imię tej swojej wendety. Sprawa była 2 razy umarzana przez prokuraturę. Potem rodzina zmarłego skierowała do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko lekarzom, mówię o rodzinie Ziobry. Sąd pierwszej instancji ich uniewinnił, ale prokuratura odwołała się od wyroku. Od kilku lat toczy się postępowanie przed sądem odwoławczym. Po tym, jak w 2015 roku władzę w kraju przejął właśnie PiS, zaangażowano cały aparat ścigania. Krakowski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej i Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Do procesu oficjalnie też przystąpiła prokuratura. Sprawa trwa od ponad, uwaga, 18 lat. I to Ziobro mówi, że Żurek jest mściwy. Ja tylko mam nadzieję, że w końcu Ziobrę dopadnie odpowiedzialność i prawdziwe prawo i sprawiedliwość. Tu nikt, panie prezydencie, nie przyszedł dla nagród. Jestem bardzo poruszony. Czekałem na ten moment od wielu, wielu godzin, żeby właśnie tutaj, w pańskiej siedzibie, podziękować tym ministrom, którzy przez ostatnie miesiące wykonywali niezwykle trudną misję. Wszystkim wam bardzo dziękuję za to, że dzisiaj płace rosną szybciej niż ceny. Że udało się naprawdę poskromić to takie małe piekło dnia codziennego, czyli drożyznę, jaka szalała, zanim objęliście swoje urzędy. Podstawowe instytucje kultury były i noszą do dziś blizny po 8 latach deptania wolności słowa, pluralizmu mediów. Nigdy nikt nie przypuszczał, chyba że sport i turystyka w niektórych wymiarach to będzie także ziemia do oczyszczenia, bagno do osuszenia. Przywrócenie praworządności to zadanie, które ciągle stoi przed nami. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia dokładnie w tym miejscu i w obecności pana prezydenta. No ale moi drodzy, takie dłuższe zakończenie zrobię, bo chcę o tym powiedzieć, bo myślę, że warto o tym też wiedzieć.
Pisowcy, dławiąc się, krztusząc żurkiem, wyciągają różne brudy i tak zwane argumenty. I tutaj, można powiedzieć, rodzinne papiery na stół. Gdy pisowcy już nie mają argumentów, zaczynają szukać brudów. W Polsce już dawno przestało chodzić tak naprawdę o jakąkolwiek sprawiedliwość. I zaraz wam powiem dlaczego. Bo dzisiaj, moi drodzy, chodzi o eliminację przeciwnika. Najlepiej moralną, emocjonalną, czy też osobistą. A jeśli nie ma ku temu powodów takich merytorycznych, to zawsze można sięgnąć po tak zwaną broń, którą w tym kraju, naszym wspaniałym kraju, stosowano już niejednokrotnie. Ujawnij, czyli inaczej rzecz ujmując, ujawnij coś z życia prywatnego, dorzuć niezweryfikowany dokument, podbij narrację odpowiednimi tytułami, na przykład, nie wiem, z Super Expressu lub jak najbardziej z Gazety Polskiej. No i właśnie to spotkało sędziego Waldemara Żurka. Twarz oporu wobec deformy sądownictwa człowieka, który od początku miał odwagę mówić głośno, że Polska zmierza w kierunku państwa autorytarnego. Dla obozu władzy był więc nie tylko przeciwnikiem, był symbolem, a symbole trzeba niszczyć najlepiej za pomocą plotki, rodzinnego konfliktu, sugestii, że coś musi być na rzeczy. Zresztą taktyki pisowców wszyscy doskonale znamy. I nie, moi drodzy, nie chodzi o żadną aferę związaną z sądownictwem, łapówkami czy nieetycznym zachowaniem w zawodzie. Chodzi o skargę byłej żony sędziego, która ta wysłała w 2017 roku nie do sądu, nie do mediatora, lecz wprost do polityków PiS Ziobry, Jakiego, Wójcika. Dołączyła do niej prywatne dokumenty, dane córek, wyroki rozwodowe, a wszystko to stało się oczywiście pożywką dla mediów sprzyjającej tej PiS mafii. No bo, moi drodzy, skoro nie można Żurka złamać w sądzie, to może da się go tak przysłowiowo zatopić przez jego małżeństwo. I teraz uwaga, skarga ta zawierała zarzuty, że nie płaci alimentów, że nie zgodził się na operację córki, że był przyczyną rozpadu związku, że jakżeby inaczej nadużywał swojej pozycji jako sędzia. Sprawa żyła w mediach w swoim czasie, to miesiącami, była dość głośna. Dopiero po kilku latach walki Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w 2021 roku prawomocnie przyznał sędziemu Żurkowi rację. Bo te wszystkie oskarżenia okazały się po prostu nieprawdziwe. Publiczne przeprosiny byłej żony ukazały się tam, gdzie wcześniej ją cytowano, czyli w Gazecie Polskiej codziennie. Ale co ustalono? Że Żurek, uwaga, płacił alimenty, że nie sprzeciwiał się leczeniu dziecka, a jedynie nie zgodził się na drogi zabieg w prywatnej placówce, skoro ten sam lekarz miał go wykonać w ramach NFZ-u. Że po rozwodzie ustalili z byłą żoną kompromis. On spłaca wysokie kredyty, czyli 6,5 tysiąca miesięcznie, a ona nie wnosi o alimenty. Gdy po roku zażądała zaległych pieniędzy, sędzia, uwaga, zapłacił i poszedł dalej swoją drogą. Ale to było mało. Znów do sądu.
No i w tym sądzie znowu wygrał. Tym razem 64,5 tysiąca złotych, które sąd nakazał byłej żonie zwrócić, bo ustalenia były jasne, a pieniądze z kredytu, jak wykazano, poszły również na dom, w którym mieszkała. No ale, moi drodzy, dzisiaj, 8 lat po tamtej skardze, pisowskie czy tak zwane prawicowe media, no i te konta w mediach społecznościowych wracają do sprawy, bo jak wiecie, pisowcy mają bardzo słabą lub wybiórczą pamięć. No i jakby nigdy nie zapadły żadne wyroki, jakby nigdy nie było przeprosin, jakby sądy, które rozpatrywały te sprawy, były po prostu nieważne, ale to u pisowców już norma, już standard. No ale tu z drugiej strony nie ma co się dziwić, zapomnieli, normalne, standard. Dla środowiska pisowców, sąd sądowi jest, jak wszyscy wiemy, nierówny. Jeśli wygra człowiek z PiS-u, to mamy sprawiedliwość, mamy uczciwe sądy. Jeśli wygra ktoś z przeciwników PiS-u, to z pewnością jest spisek, są sprzedajne sądy, sędziowie Tuska. Znamy te gadki, szmatki. Ale moi drodzy, to wszystko pokazuje, jak ta pisowska banda, nazwijmy to umownie prawica, pogardza instytucjami państwa, która deklaruje, że chce naprawiać. Skarga przegrana w 2 sądach, nieważne. Prawomocne wyroki, kogo to obchodzi? Liczy się tylko błoto, liczy się zniszczenie człowieka, bo błoto, choćby fałszywe, ma tę przewagę nad prawdą, że zawsze się przyklei. A potem wystarczy już tylko powiedzieć, napisać: Żurek, ten, co miał problemy z alimentami. I pisowska gawieć to wszystko łyka jak młode pelikany. Dlatego trzeba mówić jasno i głośno. Wszystkie zarzuty wobec sędziego Waldemara Żurka zostały oddalone przez niezależne sądy. A sam sędzia Żurek udowodnił, że nie tylko broni konstytucji i praworządności, ale także własnego imienia. Nawet jeśli trzeba toczyć wieloletnie batalie, by odzyskać prawdę po tej całej gównoburzy, którą wywołali pisowcy z byłą żoną sędziego Żurka. Już tak na koniec, jako ciekawostkę, podobno pierwszą decyzją ministra Żurka ma być zablokowanie wejścia do siedziby nielegalnej KRS. To jest to, na co czekamy od samego początku. Mocno z twarzą, mocno za gębę wszystkich przebierańców i tych udających pseudosędziów. I osobiście trzymam kciuki i mam nadzieję, że pan Żurek będzie miał po prostu jaja, nie to co Bodnar. Moi drodzy, i tym zakończę. Troszeczkę to długawe wyszło, ale chciałem ten temat zamknąć. Oczywiście jestem ciekaw waszych opinii, co wy myślicie o tym, czy to znowu wielkie słowa i nic się nie będzie działo, czy faktycznie sędzia Żurek po prostu weźmie się ostro do pracy i posadzi tych, gdzie powinni siedzieć. Na dzisiaj to tyle. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście w niedzielę zapraszam jak zawsze na live'a. I co? Do zobaczenia. Czekam na wasze komentarze, opinie. Co o tym myślicie? Trzymajcie się. Cześć.
Ty jesteś lewakiem i ty też jesteś lewakiem. Wszyscy jesteście lewakami. Ha, 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 jakie to proste. Miał pan rację, on jest pierdolnięty. To po prostu ciężka ofiara propagandy. Proszę się nie martwić, może z tego wyjdzie.